Witam w pierwszym odcinku z recenzji. Jestem niezwykle zadowolona, że w końcu mogę zrobić tą serię. A co dzisiaj ocenimy? Dan. Recenzja będzie się składać z 3 elementów, a mianowicie szybkiego streszczenia, o czym to jest, części, gdzie ostrzegam przed spoilerami oraz podsumowania. Dan. Czym to właściwie jest? Mamy chłopaka, który wierzy w kosmitów i laskę, która wierzy w duchy. Ona jest popularna, on nie. Jak się rodzi miłość, co nie? W sumie tytuł pierwszego odcinka w polskim tłumaczeniu. No i co zaszło między nimi? Ona go wysłała na jakiejś zadupie, do jakiegoś podejrzanego tunelu, gdzie podobno straszy, a on ją wysłał do opuszczonego szpitala, gdzie podobno widziano kosmitów. Ją porywali, jego napadł duch i zaczęli wierzyć. No i dalej mieli przygody. To jest w skrócie Dan. Ale czym to rzeczywiście jest? Totalnym chaosem, który jakimś cudem uwielbiam. I powiem wam, obejrzałam jeden odcinek, bo tak mówię, jest hype na to, spróbuję. Zakochałam się od pierwszego odcinka, bo to jest dokładnie to, co lubię. Czyli totalny rozgardiaż, połączony z chaosem i absurdem. I w tym właściwie jest Dan. Sekcja spoilerów, czyli bardziej szczegółowo się przyjrzymy temu, co to anime posiada, co jest na plus, co jest na minus. I tak, wizualnie jest po prostu ładne, mocno dynamiczne, ale mimo to sceny są dopracowane. Co z reguły przy shounenach się nie zdarza, bo są jakieś takie ucięcia, że właśnie nawet dynamiki. Nie, tu jest po prostu dynamicznie i ładnie. Nie wierzę, że to mówię, ale tak jest. Bohaterowie są dobrze skonstruowani, co widać po wielu różnych momentach, gdzie rzeczywiście mamy Momo, która z ciężkich sytuacji potrafiła wyjść bardzo łatwo. Na przykład, ja bym nie wpadła na pomysł w pierwszym odcinku bodajże, drugim, jakich napadł ten kosmita, wielki jakby zapaśnik sumo, że dam się pobić, żeby jakoś zabezpieczyć bramę, żeby on spłonął. Ja bym na to nie wpadła, nawet jeśli też mam myślałam, że naprowadzić go, bo ja oczywiście analizuję mocno sytuację zawsze jak oglądam, że naprowadzić go, żeby tam rozwalił tą ścianę i jakoś to ogarnąć. Ona wbiła siebie wraz z Okarunem, czyli naszym kosmoszurem, i w ten oto sposób jakoś im się udało. Dalej poznajemy, i to dosyć szybko i akcje się za długo nie dzieją, Aire, która też jest moim zdaniem spoko postacią, pomimo że jest taka kuku. I do co ja mogę o niej powiedzieć? Na początku miałam takie różowa landyna, szmata, suka, jak jej nienawidzę. Potem ona jest kinda nice, tylko taka typowa, taka tiktokerka bym powiedziała. No może nie tiktokerka, ale taka juleczka może. Nie, tak wytnij to. Tak czy inaczej, Aya była dosyć specyficzna. Inaczej jej nie określę. No i się zakochała w Okarunie. No i tak naprawdę, gdyby nie ona, to to by bohaterowie nie zauważyli, że są ku sobie. Stykają jednak ze sobą. Już ominę fakt, że się pocałowali i to też w głupi sposób i cała szkoła ich w sobie shipuje. Już mówiłam, to jest jechanie po bandzie. Ale tak, gdyby nie ona, to oni by tak naprawdę nie zauważyli, że są ku sobie. No i oczywiście Gigi. Gigi znowu mnie irytuje. To jest dokładnie ten typ chopa, którego ja zawsze odrzucałam. Śmieszek, ale taki bardziej podrywacz, taki, wiecie, taki, nie wiem jak to określić nawet. I tak, ja go szczerze nie lubię i mam nadzieję, że zrobią coś z nim, bo sezon się zakończył naprawdę interesująco, bo Okaron z Gigi znaleźli jakiś pokój u Gigiego w chacie i jakieś tam coś siedzi, co nie? I drugi sezon jest zapowiedziany na bodajże, jeśli się nie mylę, lipiec tego roku i mam nadzieję, że wypali i będzie tak, jak jest zapowiedziany, bo wiadomo, bywają opóźnienia w różnych tytułach, a ja to chcę. Ja to chcę bardzo, szczerze. Myślałam nad kupnem mangi, żeby po prostu iść dalej z tym. Ale odkrywanie tego w wersji anime, to czekanie też buduje napięcie, więc jeśli nie śpieszy wam się, radzę poczekać, bo przede wszystkim udźwiękowienie też robi swoje. Co do podsumowania, weźmiemy pod uwagę wizualną część, bo jak już mówiłam wcześniej, jest to po prostu świetne i dużo robi. Jako drugą rzecz, to bardzo istotną muzyka. Jak oglądałam jeden z odcinków i nagle wjechały derby, kiedy Okarun zaczął biegać po całym mieście, to ja miałam takie, oni mają zezwolenie na używanie tej muzyki. Przecież to tak fituje. I kwestia jeszcze muzyczna, opening. Creepy Nuts naprawdę zrobiło cudowną rzecz, tak samo jak zrobiło z Marshall.
Ale Dan Da Dan to jest w ogóle mój numer 1, jeśli chodzi o openingi z anime. O Tonokę konkretnie, tak się nazywa opening. I radzę posłuchać, nawet jeśli nie jesteście za Dan Da Dan, to żeby obczaić chociaż opening. I nawet wam za dużo spoilerów on nie da, bo czasami w anime mnie wkurzają openingi, że no dobra, fajna muzyka i tak dalej, ale idzie się domyśleć, co będzie dalej w serii i to trochę psuje klimat tutaj. Oprócz zobaczenia bohaterów, głównego motywu, czyli kosmici duchy, jakichś tam flashbacków z przyszłych flashów z przyszłych przeciwników wrogów, którzy nie są pokazani w całości, tylko jako jakby cienie, to naprawdę to robi robotę. I idzie tego słuchać, nie martwię się o spoilery, więc zachęcam. Kwestia fabularna. Jest to coś nowego. Niby zwykły shounen, mamy walki, mamy gdzieś tam jakiś romans poboczny, ale szczerze, mimo że jest to shounen, to jest to jedna wielka mieszanina. To tak jakby wziąć, nie wiem, kubek, wrzucić do niego cokolwiek, a nie wiem co wrzuciłam, brzmiało jak monety, i wymieszać to długopisem, a później to wypić. To jest dokładnie to, czym jest, jeśli chodzi o gatunek, to anime. Chcecie romans? Macie tam romans. Chcecie walki? Macie tam walki. Chcecie komedię? To jest na pierwszym miejscu. Absurd? Nie ma sprawy. Mamy. Trochę dramatu? Mamy. To ma wszystko. I nieważne jaki gatunek nie lubicie, w Dan Da Dan znajdziecie coś dla siebie. I za to naprawdę szanuję to anime i wyczekuję kolejnego sezonu, bo wiem już z miejsca, że to będzie dobre. Ostatnia rzecz, o jakiej muszę wspomnieć. Chwila, zamyśliłam się. Ja tak wyciszę. Jak rejtuję to anime? Szczerze, na malu dam temu 10 i to nie bez powodu, bo pomimo, że sezon się zakończył tak trochę za mocno moim zdaniem, nie było takiego stricte zakończenia, tylko było bum, wejście w kolejną akcję i czekaj człowiek. I to było dla mnie takie trochę not fair, ale widzę, że coraz więcej anime to robi, więc kinda moda na to weszła, nie wiem. Czy jakiś chwyt, żeby czekać rzeczywiście na kolejny sezon, ale to jedyna rzecz, jaka mi się w tym nie spodobała. I co? I tak szczerze, jakbym miała wystawić ocenę, wizualnie jest to idealne, muzycznie niemalże idealne i fabularnie cudo, gatunkowo cudo i cały świat przedstawiony też jest po prostu świetny. To ja temu dałam 10 i nie żałuję ani sekundy myślenia nad oceną, bo myślałam dosłownie sekundę. Tak więc, jeśli wam się podoba recenzja, to zostawcie lajka, jeśli wam coś nie pasowało, chcecie coś dodać od siebie, zostawcie komentarz, wypowiedzcie się również i polećcie mi, co wam kolejne obejrzeć i co zrecenzować. Do usłyszenia w kolejnym odcinku i cześć!